Nie no, tak to ja w życiu nie dam rady. Na 2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. Pewnie już kilkoro z Was wie, gdzie się udajemy. A my udajemy się do miejsca, w którym lodowce kroczące przez te tereny miliony lat temu wyrzeźbiły misę skalną. Później ta misa skalna zalała się wodą i tak powstało jezioro. No a z racji na to, że znajdujemy się w Tatrach, wypadałoby kilka słów o tych Tatrach powiedzieć. Najwyższym szczytem w Tatrach jest Gerlach, który znajduje się całkowicie po słowackiej stronie i ma 2654 metry. Natomiast w Polsce najwyższy szczyt to Rysy, 2499 metrów. No i pierwsze wejście na Rysy odnotowane miało miejsce w 1840 roku. O szlaku, którym zmierzamy, mawia się, że jest jednym z najbardziej zatłoczonych w polskich Tatrach. I wcale się nie dziwię, nie ma jeszcze godziny 7 rano, a już tutaj jest całe mnóstwo ludzi. Tatry polskie ogólnie w całym roku odwiedza przeszło 3 miliony ludzi, z czego znaczna większość właśnie tutaj, na szlaku nad te górskie jezioro. Na pewno dobrze słyszycie ten huk wydobywający się z wodospadu za mną. Ten wodospad to wodogrzmoty Mickiewicza. Jeden z najpopularniejszych punktów widokowych właśnie na trasie do Morskiego Oka, bo to już możemy zdradzić oficjalnie. Wodogrzmoty Mickiewicza zostały tak nazwane w rocznicę sprowadzenia jego prochów na Wawel w 1890 roku. Co ciekawe, Mickiewicz nigdy w Tatrach nie był, nigdy nie był na Morskim Oku, ale pamiątkę swoją tutaj ma. Kolejną ciekawostką związaną z tym miejscem, z wodogrzmotami Mickiewicza jest fakt, że do lat 80. ubiegłego wieku regularnie kursowały tu autobusy PKS. Tak, znajdował się tutaj przystanek PKS-u i można było dojechać do upamiętniających Mickiewicza wodospadów autobusem. A Morskie Oko, jak już wiecie, do którego się udajemy, było przez przeszło 100 lat, od 1824 do 1933 roku własnością prywatną i należało m.in. do Zamojskich. Robimy podróże.
Na Morskie Oko można oczywiście wejść, można też wjechać samochodem, jeśli ma się stosowne uprawnienia, ale można też wjechać w taki sposób. Dajcie znać w komentarzach, bo bardzo jesteśmy ciekawi waszego zdania na temat tego właśnie sposobu wjazdu na Morskie Oko. No ja oczywiście nie na ręcznie, tylko z przystawką. To taki żarcik był na początku. Raczej nie dałbym rady tu wjechać, nie w tej formie, w której jestem obecnie. Ale wjazd nawet z przystawką, jeżeli ktoś ją posiada, jest naprawdę warty, bo widoki są zacne. Jest tu naprawdę pięknie. Droga jest wyboista prawie w ogóle. Niestety czasami mocno pod górę, ale dajemy radę, jak widzicie. Na 2 nogach i 4 kołach. No a podróżując po Tatrach, szczególnie po tatrzańskich lasach, warto mieć na uwadze, że mieszkają tutaj niedźwiedzie. Ja podobno nawet jako dziecko miałem kontakt z takim niedźwiedziem. Oczywiście może nie przybiliśmy sobie piątki, ale widzieliśmy się z dość bliska. Niestety pamiętam to tylko z opowieści. No ale niedźwiedzie w Tatrach są. Są też w górach kozice. Jedna jest nawet na logo Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niestety znaczna część tych kozic i tych niedźwiedzi mieszka na Słowacji, więc zobaczenie na żywo niedźwiedzia lub kozicy w Tatrach to na pewno duża gratka. Kondycja nie ta, ale Zostało nam jakieś 500-600 metrów. Mam niecałe pół baterii. Mam nadzieję, że będzie dobrze, szczególnie, że z powrotem raczej nie będę jej potrzebował. Więc chyba osiągniemy ten cel. Szczególnie, że dzisiaj są Gochy urodziny i to było jej marzenie, aby spędzić je na Morskim Oku. Będzie tu pierwszy raz. Już jest tak niedaleko, że czuję tą wodę. No i moi drodzy, ja już rozpoznaję ten widok. Wiem już, gdzie jesteśmy. Widzę schronisko. Gocha, udało się. Jeszcze jedna górka przed tobą. spoko. Następnym razem zrobimy to w 2 razy krótszym czasie. No i jak? Poryczałam się. I to są te chwile, dla których warto żyć tak naprawdę. I to jest dowód na to, jak warto spełniać marzenia, jak warto realizować swoje plany i stawiać sobie nawet wysokie cele, aby dążyć do nich i w końcu je zrealizować. Ja jestem już któryś raz nad Morskim Okiem, pierwszy raz na wózku. Gochy marzenie zostało zrealizowane, jest tu w swoje urodziny. Piękna chwila. Tu Michał mi się jarzy, że dotarliśmy tutaj, że zrobiliśmy to oboje nad Samiszkiem Morskie Oko, tu gdzie siedzę teraz. Kamil nie jest w stanie zejść, ale to jest ten moment, kiedy może trochę faktów na temat Morskiego Oka wypadałoby przybliżyć. Morskie Oko leży na wysokości 1395 metrów nad poziomem morza, ma głębokość 50 metrów. Nie jest najgłębszym polodowcowym jeziorem w Tatrach, ale za to jest największym polodowcowym jeziorem w Tatrach. Oczywiście kąpiele w Morskim Oku są zakazane, jednakże wiele osób moczy sobie tutaj stopy, co pewnie jest przyjemne, bo woda ma tu stałą temperaturę 12 stopni i nazywana jest także rybim stawem. A dlaczego? Ponieważ jest jednym z nielicznych albo jedynym jeziorem w Tatrach, które jest zarybione w sposób naturalny. Samo schronisko nad Morskim Okiem też jest ciekawe, bo jest to pierwsze schronisko w Polsce, wybudowane w 1908 roku. Był tutaj Jan Paweł II w 1997 i prowadzi ten też szlak Zamojskiego, czyli tego gościa, o którym wcześniej wspominałem, który był właścicielem tych terenów, razem z Morskim Okiem. Powyżej Morskiego Oka, patrząc na lewo, troszkę do góry, znajduje się Czarny Staw, który jest najgłębszym stawem jeziorem w Tatrach polskich. Jeszcze wyżej Rysy, czyli najwyższy szczyt Tatr. Na zakończenie spotkania z Morskim Okiem jeszcze 2 ciekawostki, które udało mi się wyszperać przed wyjazdem w Tatry. Otóż Morskie Oko przez przeszło 150 dni w roku jest skute lodem. Najprawdopodobniej można swobodnie po nim chodzić. Ale większą ciekawostką moim zdaniem jest to, że w 2021 roku
zaobserwowano tutaj bobra. I teraz pytanie do wszystkich botaników, znawców zwierząt. Jak ten bóbr tutaj się dostał? Ja nie mam pojęcia, którędy on tutaj wlazł. Niestety spotkała go tragiczna śmierć, ponieważ podczas wspinaczki w poszukiwaniu kolejnych terenów zginął, spadł w okolice Doliny Pięciu Stawów. Pierwsza odnotowana i zapisana w kronikach wycieczka w Tatry miała miejsce 15 czerwca 1565 roku. 11. Pierwsza odnotowana i zapisana w 15 czerwca... Dobra, nieważne. Pierwsza turystyczna wyprawa w Tatry odbyła się 11 czerwca 1565 roku i odbyła ją żona hrabiego spiskiego Olbrachta Łaskiego, Beata z Kościeleckich Łaska. I nasza wspólna z Gochą tylko we dwoje, także była to pierwsza wyprawa w Tatry. Ale nie ostatnia, nie mówimy nie. Idziemy z mocą dalej, mocniej.